Czy nazwa.pl to teraz najlepszy hosting w Polsce? Ostatnio sporo się u nich zmieniło, dlatego w tym filmie przyjrzymy się ich nowej ofercie i przetestujemy wydajność ich serwerów. Przy okazji pokażę Ci krok po kroku, jak zainstalować WordPressa na hostingu nazwa.pl, jak konfiguruje się tam domeny zarejestrowane w nazwa.pl i te zarejestrowane gdzieś indziej. Zobaczysz, jak zakładam tam skrzynki pocztowe e-mail oraz pokażę Ci, jak w nazwa.pl zainstalować darmowy certyfikat SSL Let's Encrypt. Pomimo tego, że takiego certyfikatu w swojej ofercie nie mają. W opisie poniżej znajdziesz listę omawianych tutaj tematów, a obok każdego z nich jest link przenoszący do odpowiadającego mu miejsca na linii czasu. Możesz więc kliknąć i przeskoczyć do interesującej Cię części filmu. Przy okazji pamiętaj o kliknięciu subskrybuj i tego dzwoneczka obok, jeśli chcesz wiedzieć o kolejnych filmach pojawiających się na tym kanale. Zaczynamy od krótkiego opisu oferty i moich spostrzeżeń na jej temat. Nazwa.pl to hosting typu cloud, czyli oparty na technologii chmury obliczeniowej. Chmura obliczeniowa to po prostu wiele połączonych ze sobą serwerów, współpracujących ze sobą i nawzajem się wspierających. Jak to mówią, w kupie siła, a raczej w chmurze siła. Ale tak serio, to rzeczywiście jest to mega fajne rozwiązanie, bo gwarantuje większą skalowalność zasobów i większą niezawodność, bo nasza strona internetowa obsługiwana jest nie przez jeden, tylko przez wiele serwerów jednocześnie. W ten sposób, jeśli jeden serwer nie domaga, to inny mu pomaga. Dodatkowo w nazwa.pl w cenę hostingu mamy wliczoną obsługę CDN. Jest to skrót od Content Delivery Network, czyli sieć dystrybucji treści. O co w tym chodzi? Jest to ogólnie sieć serwerów rozmieszczonych w różnych miejscach na świecie. Na każdym z tych serwerów jest utrzymywana dokładna kopia naszej strony internetowej. I teraz, gdy nasz klient jest na wakacjach w USA na przykład i próbuje otworzyć naszą stronę internetową, to zamiast łączyć się z serwerem w Warszawie, połączy się z serwerem w USH. CDN skraca drogę przesyłania informacji. Bez CDN sygnał elektryczny musiałby pokonać drogę z USH do Warszawy i z powrotem, czyli jakieś 8000 km w jedną i 8000 km w drugą. Z CDN droga ta jest znacznie krótsza, a więc nasza strona otworzy się takiemu klientowi znacznie szybciej. Jeśli chodzi o ceny, to przede wszystkim trzeba pamiętać, że praktycznie wszędzie na ich stronie na pierwszy rzut widzimy ceny promocyjne, więc ceny zawsze sprawdzamy w zakładce cenniki w stopce strony i szukamy cen bez promocji. Można by się oczywiście tego czepiać, ale jest to standardowe zagranie w tej branży i zdecydowana większość firm hostingowych wabi nas cenami promocyjnymi. Cena hostingu, biorąc pod uwagę pojemność dysku, jest bardzo niska, bo na przykład za 100 GB płacimy jedynie 100 zł za pierwszy rok i 200 zł rocznie za kolejne lata. Ale w tej cenie nie mamy darmowego certyfikatu SSL. Mamy możliwość wgrania darmowego certyfikatu SSL, co pokazuję w dalszej części filmu. Czyli możemy mieć w nazwa.pl darmowy certyfikat SSL, na przykład Let's Encrypt, ale musimy go sobie co 3 miesiące sami wygenerować i zainstalować w panelu klienta nazwa.pl. Dlatego jeżeli cenimy sobie wygodę, albo jesteśmy zapominalscy lub leniwi tak jak ja, to do ceny hostingu należy doliczyć koszt certyfikatu SSL, jakieś 200 do 300 zł. W nazwa.pl otrzymujemy ogromną pojemność dysku serwera, ale trzeba pamiętać, że na pocztę e-mail możemy wykorzystać tylko 50% tej powierzchni. Więc jeśli zależy Ci tylko na dużej ilości miejsca na pocztę, to zamiast większego hostingu warto rozważyć usługę Cloudmail. Jeśli chodzi o ceny domen, to są one trochę wysokie. Dlatego jeśli chcesz kupować domeny i trzymać je na później, to nie w nazwa.pl. Ale jeśli chcesz kupić taniej domenę gdzieś indziej i przekierować ją na serwer w nazwa.pl, żeby zaoszczędzić, no to mają na takich cwaniaków sposób. Żeby skorzystać z domeny zarejestrowanej poza nazwa.pl, trzeba wykupić usługę DNS Anycast, która kosztuje około 60 zł rocznie, a dla domen zarejestrowanych w nazwa.pl jest ona darmowa. Dlatego jeżeli decydujesz się na hosting w nazwa.pl, to domenę też lepiej już kupić u nich. Cenowo wyjdzie podobnie, a zaoszczędzisz sobie czas na konfigurowanie DNS-ów. Jakie więc wnioski? Dla kogo jest nazwa.pl? Przede wszystkim dla osób, które potrzebują hostingu o dużej pojemności na pliki albo pocztę. W takich przypadkach nazwa.pl będzie tutaj jednym z moich faworytów. Więcej szczegółów i porównań znajdziesz na moim blogu pod adresem estartupy.pl/hosting. A teraz po tym krótkim wstępie zajrzyjmy do środka i zobaczmy, jak wygląda praca z hostingiem nazwa.pl, gdy chcemy uruchomić na nim WordPressa. Zaczynamy od podstaw, czyli od rejestracji konta klienta i usługi Cloud Hosting WordPress. Przechodzimy więc na stronę nazwa.pl i musimy zacząć od
od zarejestrowania konta klienta, jeżeli jeszcze takiego konta nie mamy. Czyli klikamy tutaj ten link panel klienta w prawym górnym rogu i na następnej stronie mamy tutaj formularz logowania się. Jeżeli nie mamy konta w nazwa.pl, to tutaj poniżej mamy formularz rejestracyjny, czyli podajemy swój login, hasło. Jeżeli jesteśmy osobą prywatną, zaznaczamy tutaj opcję klient indywidualny i podajemy nasze dane. No to wypełniamy formularz, zaznaczamy wszystkie zgody tutaj na warunki umowy. No i na końcu musimy zaznaczyć, że nie jesteśmy robotem. I na koniec klikamy zarejestruj się. Widzimy tutaj stronę z podziękowaniem za rejestrację i możemy kliknąć tutaj kontynuuj, żeby przejść do zakupów. Gdy mamy już konto klienta, możemy przejść do zamawiania hostingu, czy konta hostingowego. Przechodzimy więc do zakładki WordPress, klikamy tutaj WordPress i tutaj widzimy pakiet Cloud Hosting WordPress Start. Mamy jeszcze dwa dodatkowe pakiety, możemy sobie tutaj kliknąć i przewinąć do na przykład pakiet Business i mamy pakiet Pro. Najtańszy to jest ten Start, płacimy tutaj 100 zł rocznie, to znaczy 100 zł za pierwszy rok. No na pierwszy rok mamy 50% zniżki. Natomiast po upływie tego pierwszego roku zapłacimy już cenę standardową. Te ceny tutaj możemy sobie rozwinąć tutaj tą pełną specyfikację, żeby zobaczyć wszystkie szczegóły odnośnie tych pakietów. I na samym dole mamy tutaj cennik promocyjny, czyli to jest właśnie ta cena 100 zł za pierwszy rok. Natomiast po upływie tego pierwszego roku przechodzimy na cennik standardowy, czyli za pakiet tutaj Cloud Hosting WordPress Start zapłacimy 200 zł. No i trzeba przyznać, że cena 200 zł rocznie, nawet po utracie już tej zniżki 50%, to jest naprawdę dobra cena. Szczególnie za tego typu serwery o takich parametrach, które widzimy tutaj. Generalnie te pakiety nie różnią się tutaj niczym poza rozmiarem dysku, ale za 100 GB przy tego typu parametrach 200 zł rocznie to jest naprawdę fajna oferta. Pakiety te bardzo fajnie też się sprawdzają w przypadku na przykład firm, gdzie wysyła się dużo maili z jakimiś tam większymi załącznikami. W przypadku takich normalnych pakietów hostingowych ta pamięć wtedy bardzo szybko się kończy, no bo mamy tam gdzieś mniej więcej około 20 GB pamięci na przykład na kilka skrzynek pocztowych, no i ta pamięć bardzo szybko się zapełnia. No, później jeżeli chcemy na przykład tą pamięć zwiększyć w takich normalnych hostingach, no to te ceny są dosyć wysokie. Natomiast tutaj dostajemy już na początek dużo pamięci właśnie na skrzynki mailowe. Tutaj małe sprostowanie. Tak jak wspominałem na wstępie, na skrzynki pocztowe można tutaj przeznaczyć tylko połowę powierzchni dyskowej pakietu hostingowego. Czyli jeżeli mamy pakiet Start o pojemności 100 GB, to na konta pocztowe możemy przeznaczyć maksymalnie 50 GB. Nadal jest to sporo, ale trzeba się trochę lepiej zastanowić, co będzie lepsze, gdy będziemy chcieli więcej pamięci. Wyższy pakiet hostingu, czy może usługa Cloud Mail? Wszystko zależy od Twoich potrzeb i ile pamięci potrzebujesz na pliki, a ile na pocztę. Gdy kupujesz dodatkową pamięć do pakietu hostingowego, to reguła 50/50 dotyczy również tej dodatkowej pamięci, czyli na pocztę maksymalnie 50% tej dodatkowej pamięci. Jeżeli sobie przejdziemy tutaj na jakieś większe pakiety, na przykład Business czy Pro, no to przy 1 terabajt to już jest naprawdę spory dysk za cenę, no za rok 400 zł to jak za darmo, natomiast no nawet te 800 zł to nie jest duża cena. No i weźmy tutaj na przykład sobie jakby podobny hosting, czyli ten D-hosting, no tutaj mamy na przykład za tą wersję bazową, czyli gdzie dostajemy 50 GB pamięci, płacimy rocznie 240 zł. Czyli już jakby dostajemy w nazwa.pl dostajemy 2 razy większy dysk za mniejszą cenę. No, natomiast tutaj jeszcze, jeżeli chcielibyśmy na przykład zwiększyć sobie ten dysk już po założeniu konta tutaj na D-hosting i chcemy na przykład zwiększyć dysk do 950 GB, czyli jakby dodajemy 950 GB pamięci, żeby jakby dobić do 1 terabajta, no to tutaj płacimy 347 zł miesięcznie.
Czyli no jest to spora różnica, bo gdzie mamy tutaj na przykład za 800 zł, już nie liczę tej promocji za pierwszy rok, ale za 1 terabajt płacimy 800 zł rocznie. Także tutaj jest no spora różnica w cenie, więc na pewno jeżeli mamy jeżeli potrzebujemy dużo pamięci na dysku, no to na pewno opłaca się tutaj nazwa.pl. No i tak samo wygląda na przykład sytuacja, załóżmy z CyberFolks. Tutaj mamy na przykład 300 GB tu wychodzi odnowienie, no bo to wiadomo, to są ceny promocyjne, tak? Mamy akurat 70% promocji. Ja natomiast nie patrzę na promocję, no bo to wiadomo, że ten pierwszy rok szybko minie i później będziemy po prostu płacić normalną cenę, tak? Więc w normalnej cenie płacimy tutaj 600 zł za 300 GB. Czyli no jest to ogromna różnica, bo za 600 zł to w nazwa.pl mamy tutaj ten pakiet biznes, no i tutaj będziemy płacić 400 zł i dostajemy 500 GB pamięci, gdzie w tym CyberFolks za 600 mamy tylko 300 GB. Czyli te ceny tutaj, jak widać, no warto sobie porównywać. To znaczy, no oczywiście wiadomo, to zależy co komu jest potrzebne. Ja tutaj mówię tylko o przypadku, gdzie potrzebujemy dużej ilości pamięci, na przykład na skrzynki pocztowe, tak? Więc tutaj te pakiety wyglądają bardzo obiecująco. I jeszcze jedna bardzo fajna rzecz na temat tego hostingu, to to, że mamy tutaj gwarancję 30 dni zwrotu pieniędzy. A tak naprawdę to ta naklejka troszkę myli, bo chodzi tutaj o 30-dniowy okres próbny, jaki możemy sobie wybrać. Czyli nie musimy wcale płacić 100 zł, żeby przetestować sobie ten hosting, tylko wystarczy tutaj wybrać sobie jakiś pakiet. Załóżmy, wybieramy sobie pakiet startowy, klikamy wybieram i na następnej stronie, czyli w podsumowaniu naszego zamówienia, mamy tutaj opcję 30-dniowy okres próbny. Czyli możemy sobie po prostu tą opcję tutaj zaznaczyć i nie zapłacimy ani grosza, żeby sobie przetestować ten hosting. 30 dni jest to dosyć sporo na różnego rodzaju próby. Możemy sobie przenieść stronę, czy przynajmniej zrobić kopię naszej strony i umieścić ją na tym hostingu i zobaczyć, jak nasza strona będzie działała na tych serwerach. Ja tutaj oczywiście skorzystam sobie z tego 30-dniowego okresu próbnego, natomiast zanim przełączę tą opcję, to chciałbym Ci tutaj pokazać, dlaczego przy wyborze jednego roku za 100 zł mamy całkowitą cenę 270 zł. To dlatego, że domyślnie są tutaj jeszcze włączone dwa dodatki. Jest to dedykowany adres IP i reverse DNS dla dedykowanego adresu IP. Możesz sobie tutaj doczytać, o co chodzi z tymi dodatkami, co one nam dają. No, są to fajne dodatki, bardzo przydatne, natomiast no, nie są wymagane, więc jeżeli chcesz sobie obniżyć trochę koszt serwera, to możemy sobie je tutaj wyłączyć i wtedy cena wraca do normalnej, czyli 100 zł plus VAT 123 zł. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj możliwość jakby poproszenia o przeniesienie naszej strony na ten nowy serwer. Oczywiście jeżeli mamy już jakąś stronę gdzieś indziej albo pocztę, e-mail gdzieś na jakimś innym hostingu, no to możemy po prostu zostawić tą sobie opcję włączoną i w dalszych krokach będziemy musieli poinformować tutaj obsługę techniczną, że chcielibyśmy przenieść się na ten serwer. Natomiast ja nie mam nie będę przenosił żadnej strony ani maili, dlatego sobie tą opcję wyłączę i wybieram 30-dniowy okres próbny. Także przez 30 dni możemy sobie tutaj bezkarnie testować ten nowy hosting i zdecydować, czy chcemy się przenieść, czy nie. Teraz zjeżdżamy na sam dół strony i mamy tutaj pole na kod rabatowy. Ten kod rabatowy znajdziesz w opisie poniżej tego filmu. Jest to kod rabatowy minus 20% na wszystko. I nawet jak mamy pierwszy rok za darmo, to kod obniża cenę faktury proforma za kolejny rok, więc warto z tego skorzystać. Kod ten obniży Ci koszt serwera dodatkowo o 20%. Wpisujemy ten kod tutaj w tym polu, klikamy użyj kodu i następnie musimy tutaj zaznaczyć, że zapoznaliśmy się i zgadzamy się na wszystkie regulaminy, no i potwierdzamy zamówienie klikając potwierdzam zamówienie. No i mamy informację, że transakcja została pomyślnie sfinalizowana. No i teraz musimy przejść do panelu klienta, żeby skonfigurować zamówione usługi.
Klikamy tutaj panel klienta i przechodzimy do panelu klienta. Po zamówieniu usługi powinna się ona pojawić tutaj w zakładce Moje usługi. No jak widzimy, mamy tutaj WordPress Cloud, czy jest to usługa, którą zamówiłem przed chwilką. Jeżeli u Ciebie nie widać tej usługi, to odczekaj kilka minut i odśwież stronę i powinna się pojawić. I generalnie możemy tutaj sobie zarządzać tymi usługami, czyli klikniemy sobie WordPress Cloud i tutaj mamy listę serwerów usługi WordPress Cloud. Oczywiście ja mam tylko jeden serwer, ale możemy mieć ich kilka. Jeżeli klikniemy sobie tutaj szczegóły, to przechodzimy do jakby właściwości, czyli ogólnych informacji o tym konkretnym serwerze. No i tutaj możemy sobie opcję serwera zmienić, czyli możemy sobie upgrade'ować go na przykład do tego droższego pakietu. Ale to, co widzisz tutaj na ekranie, to usługa Cloud Hosting, która nie jest jeszcze w pełni aktywna. Po zamówieniu pakietu hostingu musimy poczekać, aż otrzymamy na nasz adres e-mail informację o aktywacji usługi Cloud Hosting WordPress. Gdy nasza usługa hostingu zostanie w pełni aktywowana, to ten obraz tutaj szczegółów serwera troszeczkę się zmieni. Jak widzisz, pojawi nam się tutaj adres IP na przykład naszego serwera, no i będziemy mieli tutaj link do logowania się do hostingu. No bo to jest nasze konto jakby klienta, gdzie mamy wyszczególnione usługi, jakie zamawiamy w nazwa.pl, natomiast tutaj mamy logowanie się do już usługi hostingu, czyli do naszego serwera, gdzie możemy konfigurować czy dodawać na przykład kolejne strony WordPress i tak dalej. Ale to sobie omówimy później. Dalej mamy tutaj mamy tutaj zakładkę usługi dodatkowe. Tutaj możemy sobie domówić te usługi, z których wcześniej przy zamawianiu konta hostingowego zrezygnowaliśmy. No i tutaj mamy to bezpłatne przeniesienie strony, więc jeżeli zdecydujemy się na ten serwer, to możemy sobie kliknąć i zamówić po prostu darmowe przeniesienie naszej strony gdzieś z innego serwera czy hostingu na ten serwer. Dalej mamy CDN. No to już tam możesz sobie tutaj doczytać, o co tu chodzi. Generalnie mamy tutaj te dodatkowe usługi. Tutaj możemy wyczyścić pamięć cache tej usługi CDN. No i możemy włączyć kompresowanie, czy wyłączyć kompresowanie obrazów. To jest automatycznie włączone. No i na końcu mamy zakładkę płatności i tutaj możemy opłacić tą fakturę proforma, możemy tutaj kliknąć opłać i możemy zapłacić za tą usługę. Ok, wróćmy jeszcze do tych informacji ogólnych o naszym serwerze, czyli klikamy nazwę serwera. Mamy tutaj nasze informacje ogólne. No i tak jak wspominałem już wcześniej, mamy tutaj autologowanie do usługi, czyli do usługi hostingu. I tutaj możemy kliknąć sobie ten link, żeby zalogować się do teraz już konta hostingowego. I tutaj mamy na dzień dobry jakieś tam statystyki użycia, możemy to sobie tutaj sprawdzać. I teraz tak, pierwsze co po zalogowaniu, warto sobie sprawdzić tutaj ustawienia PHP, czyli wchodzimy w zakładkę www i FTP, PHP i Node. Klikamy tutaj i tutaj w tym miejscu możemy sobie zmieniać wersję PHP. Mamy tutaj kilka różnych wersji do wyboru. Ta 7.4 to jest póki co jeszcze najczęściej chyba używana, natomiast następna, najnowsza już jest 8.0, tylko niektóre jeszcze wtyczki nie są dostosowane do używania tej wersji PHP, więc no, czasami mogą się pojawić jakieś problemy, wtedy sobie cofamy na przykład do 7.4, ale ja ogólnie tutaj do tych testów będę korzystał z 8.0, także zmieniamy sobie wersję, no i na samym końcu tutaj na samym dole mamy przycisk zapisz, klikamy, zapisujemy zmiany. Kolejną rzeczą, jaką warto zrobić, to założyć sobie konto FTP, bo domyślnie nie mamy tutaj żadnego konta. Możemy to sobie sprawdzić tutaj w zakładce wykaz kont FTP. Jak widać, nie ma tutaj żadnego konta. No a jeżeli będziemy chcieli, a na pewno w którymś momencie się zdarzy, że będzie trzeba gdzieś tam pogrzebać w plikach, na przykład na naszym serwerze, no to takie konto będzie nam potrzebne. Konto tworzy się tutaj klikając dodaj konto FTP, podajemy jakąś nazwę, załóżmy Mariusz, u mnie niech będzie. Tutaj wybieramy do jakiego katalogu to konto FTP może mieć dostęp. Załóżmy, że chcemy do katalogu głównego, wybieramy sobie jakieś hasło i klikamy zapisz. No i mamy konto FTP utworzone. Jeżeli sobie tutaj klikniemy tą nazwę konta, to mamy tutaj podane wszystkie wymagane informacje do zalogowania się do tego konta, czyli nazwę konta i tu jest serwer,
na który się logujemy z tą nazwą użytkownika, no i oczywiście podajemy hasło. Do logowania się przez FTP najlepiej jest korzystać z na przykład programu FileZilla. To jest akurat ten program FileZilla, to jest darmowy program, bardzo popularny. Dodajemy później, tutaj klikamy sobie otwórz menadżera stron, dodajemy sobie nowy adres i wypełniamy sobie tutaj dane logowania do naszego serwera FTP, czyli podajemy serwer, to jest ten serwer, który tam widzieliśmy na tej stronie, czyli to. Dalej mamy nazwę użytkownika, to też na tej stronie widzimy, no i nasze hasło. I klikamy połącz, łączymy się w ten sposób z serwerem. Jak zakładamy sobie hosting tutaj na nazwa.pl, to automatycznie jest instalowany świeży WordPress, no i to są właśnie pliki tej pierwsza instalacja tego WordPressa. Także możemy sobie tutaj już zmieniać ewentualnie pliki naszego WordPressa. Ok, zamykamy to. Teraz jeszcze taka przydatna uwaga. Tutaj w zakładce www i FTP, czyli jeszcze raz www i FTP. W tej zakładce możemy tutaj włączać i wyłączać zabezpieczenia. Mamy tutaj 3 takie: ochrona standardowa, ochrona XSS, ochrona WordPress i one są tutaj uruchomione. Jeżeli podczas pracy z WordPressem, na przykład przy uploadowaniu jakichś plików, załóżmy na przykład jakąś kopię zapasową chcemy wgrać na naszą stronę, czy na przykład uploadować do programu do robienia backupów, żeby ją przywrócić, no i pojawią się jakieś błędy, jakieś problemy, to prawdopodobnie któreś z tych zabezpieczeń tutaj blokuje po prostu tą możliwość wysyłania plików na naszą stronę. Więc wtedy możemy przejść sobie tutaj do tej zakładki i po prostu powyłączać te zabezpieczenia i wtedy powinno być ok. No to taka uwaga, która może się przydać w przyszłości, jak będziemy pracować tutaj ze stroną. No i następna zakładka, nad którą będziemy pracować, to domeny. Generalnie zakładka domeny pozwala na łączenie domen z plikami WordPressa na naszym serwerze. Instalacji WordPressa możemy mieć tyle, na ile starczy nam pojemności hostingu, a domenę możemy mieć w nazwa.pl albo u jakiegoś innego rejestratora domen. Trochę wygodniej jest, gdy domenę mamy w nazwa.pl. W tym filmie pokażę Ci obydwie sytuacje, czyli jak skonfigurować domenę, gdy jest ona zarejestrowana w nazwa.pl i jak skonfigurować domenę i hosting, gdy domenę mamy wykupioną u jakiegoś innego rejestratora. A żeby było trudniej, to będziemy podłączać subdomenę, a nie domenę główną. Zaczniemy od początku, gdy domenę mamy u innego rejestratora domen. Więc tak, każdą domenę, którą chcemy wykorzystać, musimy przekierować na wybraną usługę Cloud Hosting, konfigurując odpowiednio strefę DNS tej domeny. Gdy domena jest u innego rejestratora, to mamy tak jakby 2 strefy DNS do skonfigurowania. U rejestratora i w nazwa.pl. Gdy już przekierujemy domenę na konkretny serwer, to w panelu administracyjnym tego serwera przypisujemy konkretny folder z plikami WordPressa do tej nazwy domeny, czyli pokazujemy serwerowi, która instalacja WordPressa na naszym serwerze ma być pokazywana, gdy ktoś wpisze w przeglądarce naszą nazwę domeny. Jeśli wszystko skonfigurujemy poprawnie, to działa to tak. Ktoś wpisuje w przeglądarce nazwę naszej domeny. Rejestrator naszej domeny kieruje taką osobę do nazwa.pl. Nazwa.pl kieruje tą osobę na odpowiedni serwer. Serwer z kolei kieruje tą osobę do odpowiedniej instalacji WordPressa. Niestety, gdy mamy zarejestrowaną domenę gdzieś indziej, to musimy tak jakby zapłacić nazwa.pl za wskazywanie odpowiedniego serwera. Usługa ta nazywa się DNS Anycast i kosztuje 60 zł rocznie, ale dla domen zarejestrowanych w nazwa.pl jest darmowa. Czyli w sumie lepiej zamówić domenę w nazwa.pl, bo nawet jak zarejestrujemy domenę taniej gdzieś indziej, to dopłacimy za DNS Anycast i nic nie zaoszczędzimy. Ok, to postawmy teraz WordPressa na subdomenie utrzymywanej poza nazwa.pl. No i jak to zrobić? Generalnie firma nazwa.pl ma tutaj na ten temat artykuł. To jest właśnie ten artykuł tłumaczący, jak uruchomić na serwerze domenę zarejestrowaną poza nazwa.pl. Czyli generalnie jak przekierować taką domenę gdzieś od innego rejestratora na nasz serwer nazwa.pl.
Przede wszystkim musimy tutaj dodać konfigurację DNS, czyli te DNS-y musimy dodać do naszej subdomeny, żeby ta subdomena kierowała na instalację tutaj WordPressa na nazwa.pl. Więc musimy do tej subdomeny dodać te serwery DNS. Ja do konfiguracji tej strefy DNS korzystam tutaj z usługi Cloudflare, czyli mamy tutaj wszystkie ustawienia DNS, strefy DNS dla tej domeny estartupy.dev na tej właśnie platformie Cloudflare. No i jak widzisz, tutaj już na samej górze mam dodane 3 pozycje, to są NS, to jest name server, czyli serwery DNS. Czyli to są dokładnie te nazwy, które mamy tutaj podane w tym artykule, czyli po kolei tutaj kopiujemy i dodajemy te DNS-y dla subdomeny. Jeżeli chcemy przekierować główną domenę, no to po prostu pomijamy tą nazwę, no to jest jakby ten człon subdomeny. Czyli klikamy, no jeżeli korzystasz też z Cloudflare, no to dodajesz po prostu nowy rekord, wybierasz rekord NS, name server. No jeżeli chcemy przekierować główną domenę, to tutaj wpisujemy akurat znaczek małpy i wtedy widzimy tutaj, że przekierowujemy domenę główną. A jeżeli chcemy przekierować subdomenę, tak jak ja, no to tutaj podajemy sobie na przykład jakąś tam dowolną nazwę i tutaj widzimy, że wtedy przekierowujemy subdomena.startupy.dev. No i tutaj podajemy nazwę tego serwera DNS, czyli kopiujemy po prostu tą nazwę, na przykład to i wklejamy tutaj w to pole. I to będzie wyglądało bardzo podobnie u każdego innego rejestratora domen. No i co robimy dalej? Przechodzimy do tego artykułu, no i czytamy tutaj, że musimy skorzystać niestety z usługi DNS Anycast. To jest usługa niestety płatna, ale nie kosztuje aż tak dużo, 60 zł chyba rocznie. Przechodzimy tutaj na tą stronę DNS Anycast. Tutaj mamy dodaj domenę, klikamy dodaj domenę i tutaj podajemy nazwę domeny. Nawet jeśli chcemy, tak jak w moim przypadku, przekierować na serwer nazwa.pl tylko samą subdomenę, to tutaj musimy wpisać nazwę główną domeny, a nie subdomenę. Tutaj nie musimy się martwić, podajemy tą główną nazwę domeny, ale wszystkie tam zmiany później, które będziemy wprowadzać, będą one dotyczyły tylko tej subdomeny, bo jakby to, co mamy tutaj wpisane, ma wyższy priorytet, tak? Czyli jeżeli wprowadzimy jakieś zmiany w tym nazwa.pl Anycast, DNS Anycast, to nie nadpiszemy tych ustawień, które mamy tutaj na przykład w Cloudflare czy w jakimś innym tam rejestratorze naszym domen. Ok, wracamy tutaj do tego Anycast, czyli podajemy nazwę domeny i klikamy zamów. No i tutaj mamy właśnie jakby podsumowanie tego naszego zamówienia. DNS Anycast, korzystamy z promocji, dzięki temu mamy pierwszy rok za 0 zł. No i kolejne lata to już będzie bez rabatu, czyli będziemy płacić 60 zł za tą usługę. Oczywiście możesz tutaj wpisać kod rabatowy. Kod rabatowy znajdziesz w opisie poniżej tego filmu. Jeszcze raz przypominam, faktura proforma, która pojawi się w panelu klienta, powinna mieć już tutaj jakby ten kod rabatowy dodany. Dzięki temu zapłacimy tam 60 zł minus 20%. Ok, wszystko wygląda poprawnie, więc zaznaczamy tutaj, że zapoznaliśmy się z regulaminem, no i klikamy potwierdź zamówienie. Ok, mamy dodane już usługi, przechodzimy do panelu klienta. No i jak widzimy, mamy tutaj dodatkową usługę w zakładce moje usługi. Teraz pojawiło nam się DNS Anycast. Jak sobie tutaj klikniemy, no to mamy tutaj ustawienia, mamy naszą domenę i tutaj możemy ją sobie konfigurować. Klikamy konfiguruj, używamy tej tutaj opcji przekierowanie na usługę w nazwa.pl. Wybieramy sobie tutaj usługa w Twoim panelu klienta, musimy to zaznaczyć. I tutaj mamy listę naszych serwerów, wybieramy serwer, o który nam chodzi. No ja mam je tylko jeden, więc sprawa jest prosta. Wybieramy serwer, no i tutaj klikamy zapisz. No i mamy informację, że zmiana konfiguracji domeny została wykonana poprawnie.
No i propagacja tych zmian może potrwać nawet do 24 godzin, czyli musimy odczekać te 20, to znaczy no przeważnie nie jest to 24 godziny, tylko godzina, 2, może tam do 6. Natomiast no, musimy teraz poczekać. Ale teraz musimy jeszcze tą domenę dodać jakby już skonfigurować w tym panelu naszego hostingu. To chodzi tutaj właśnie o ten Cloud Hosting Panel, czyli logujemy się, to znaczy no już jesteśmy zalogowani, więc tylko przechodzimy do tej zakładki tutaj tego właśnie panelu naszego hostingu. Jeszcze raz otwieramy sobie domeny, no i teraz już widzimy, że ta domena tutaj się nam pojawiła, bo ją przekierowaliśmy właśnie na tą usługę, na serwer właśnie o tej nazwie, dlatego teraz już widzimy tą domenę tutaj na tej liście. No i musimy teraz tą domenę skonfigurować, bo ona w tej chwili wskazuje na katalog główny. Jak widzimy, tutaj mamy zaznaczone. Natomiast wcześniej, jak logowaliśmy się tam do FTP, no to widzieliśmy, że te pliki naszego WordPressa znajdowały się zupełnie w troszkę innym miejscu. Dlatego musimy właśnie na ten folder przekierować tą domenę. Klikamy sobie nazwę domeny, no i tutaj ustalamy sobie, możemy sobie wybrać katalog, na który chcemy, żeby ta domena wskazywała. Otwieramy sobie tutaj przeglądarkę, wybieramy sobie WordPress i tutaj mamy folder z tymi plikami WordPressa, tego WordPressa, który już jakby domyślnie jest instalowany tuż po zarejestrowaniu nowej usługi hostingu w nazwa.pl. Czyli wybieramy sobie ten folder i klikamy wybierz. I w tym momencie ustawiliśmy tak, że ta domena estartupy.dev wskazuje na ten folder. W ten sposób będzie to wyglądało, jeżeli przekierowujemy domenę główną. Natomiast no, trzeba pamiętać, że ja przekierowałem subdomenę nazwa.estartupy.dev, więc no, muszę tutaj troszeczkę to zmienić. Przechodzę, dlatego ja sobie tutaj przejdę do tej domeny. Muszę tutaj dodaj domenę dodatkową. I tutaj muszę sobie wpisać nazwa.estartupy.dev, czyli tworzę tutaj jeszcze raz jakby tą subdomenę w ten sposób. I teraz tutaj wybieram sobie jeszcze raz dokładnie ten sam folder. Klikamy wybierz. No i w ten sposób ustawiam, że chcę, żeby ta subdomena nazwa estartupy.dev przekierowywała na ten folder, czyli na instalację tego WordPressa domyślnego. Zapisujemy i w ten sposób skonfigurowaliśmy naszą domenę. Oczywiście w moim przypadku, gdzie ja tylko przekierowuję samą subdomenę, ta domena główna tutaj nie jest potrzebna, dlatego ja sobie ją tutaj usunę, czyli zaznaczamy sobie tą domenę i klikamy usuń. No dobra, mamy już subdomenę skonfigurowaną, więc teraz pora na certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest bardzo ważny, bo dzięki niemu połączenia z naszą stroną internetową będą szyfrowane, a więc dane naszych klientów będą bezpieczne. Poza tym wyszukiwarki takie jak Google strasznie nie lubią stron bez certyfikatów SSL, dlatego trzeba go mieć, jeśli chcesz, żeby ktokolwiek znalazł Cię w internecie. No i tutaj niestety oferta nazwa.pl trochę zostaje w tyle w porównaniu z innymi firmami hostingowymi, bo w nazwa.pl nie dostajemy darmowego certyfikatu SSL. Mamy co prawda w panelu nazwa.pl możliwość wgrania certyfikatu SSL, więc sami możemy sobie wygenerować darmowy certyfikat SSL, na przykład Let's Encrypt, i zainstalować go dla dowolnej domeny. Nie jest to jednak zbyt wygodne rozwiązanie, bo trzeba ten proces powtarzać co 3 miesiące, żeby taki certyfikat przedłużyć. Na szczęście nie jest to trudne ani zbyt czasochłonne, a na adres e-mail będziemy dostawać przypomnienia o kończącym się certyfikacie. Za chwilkę pokażę Ci krok po kroku, jak to zrobić, więc przekonasz się, czy coś takiego jest dla Ciebie. Ja osobiście wolę rozwiązania typu uruchom i zapomnij, więc wolę zapłacić za certyfikat i nie musieć pamiętać o odnowieniach, bo wtedy nazwa.pl robi to za nas. Poza tym te płatne certyfikaty są trochę lepsze, bo bezpieczniejsze i ubezpieczone. Jeśli chodzi o ich cenę, to mamy dwa rodzaje certyfikatów. Nazwa SSL za 120 zł rocznie i nazwa SSL Premium za 200 zł rocznie.
Różnią się jakością szyfrowania, czyli poziomem bezpieczeństwa. Pamiętaj tylko, że certyfikaty te nie obejmują subdomen, czyli jeśli zamówisz certyfikat dla domeny estartupy.pl, to nie będzie on obejmował adresu www.estartupy.pl, bo www.estartupy.pl to subdomena domeny głównej estartupy.pl. Jeśli chcesz więc certyfikat dla domeny głównej i subdomeny www, to musisz wybrać certyfikat typu wildcard, czyli certyfikat obejmujący subdomeny pierwszego rzędu. Ceny takich certyfikatów to 200 zł za zwykły i 300 zł za premium. Okej, chyba wiesz już wszystko, więc przejdźmy do generowania darmowego certyfikatu SSL Let's Encrypt. Przechodzimy więc do instalacji darmowego certyfikatu SSL Let's Encrypt. To, co widzisz tutaj na ekranie, to jest forum dyskusyjne projektu Let's Encrypt i jak widzisz, polecają oni tutaj do instalacji czy generowania tego certyfikatu Let's Encrypt, polecają oni program CertBot. Jest on dostępny dla platformy Windows. Tutaj mamy oficjalną stronę tego projektu CertBot. Jest to program darmowy i open source'owy, czyli jest generalnie dostępny publicznie na stronie GitHub. Tutaj mamy ten projekt. Jeżeli chcesz, to możesz sobie wejść na GitHub /CertBot. Znajdziesz się na tej stronie i tutaj po prawej stronie mamy releases. To jest CertBot 1.21.0. Na ten moment jest to ostatnia wersja, najnowsza. I tutaj na samym dole mamy plik do pobrania, plik exe, czyli możemy go zainstalować sobie na naszym komputerze z systemem Windows. Teraz po kolei będziemy przechodzić te kroki, które są opisane u mnie na moim blogu. Jeżeli wejdziesz sobie na estartupy.pl/blog, to znajdziesz tutaj artykuł Let's Encrypt, darmowy certyfikat SSL. No i tutaj opisałem po kolei te kroki, które będziemy teraz wykonywać. Zaczynamy od kroku pierwszego, czyli pobieramy ten plik exe. To jest link do tego pliku tutaj na GitHubie. Więc klikamy sobie tutaj ten link, pobieramy program, instalujemy. Ja już mam ten program zainstalowany, więc nie będę tego pokazywał. Kolejny krok to jest uruchomienie wiersza poleceń Windows. Niestety program CertBot nie posiada ładnego interfejsu użytkownika, więc wszystko będziemy musieli tutaj robić w trybie tekstowym, ale to nie jest nic trudnego. Mamy tutaj w zasadzie tylko jedną komendę, którą trzeba będzie wpisać w wierszu poleceń. Także no i zobaczysz wszystko krok po kroku, więc naprawdę jest to super łatwe. Przechodzimy więc do wyszukiwarki tutaj aplikacji w naszym Windowsie. W lewym dolnym rogu powinna znajdować się tam lupa. Klikamy tą ikonkę i wyszukujemy programu PowerShell, czyli wpisujemy w wyszukiwarce PowerShell i powinniśmy dostać coś w tym stylu. No i tutaj ważna rzecz, żeby uruchomić ten program w trybie jako administrator, czyli po wyszukaniu tej aplikacji klikamy prawym przyciskiem myszy na tym Windows PowerShell, pokazuje nam się tutaj okienko, klikamy uruchom jako administrator. No i tam wyskoczy nam komunikat, czy na pewno chcemy uruchomić tą aplikację jako administrator, potwierdzamy, że tak, no i uruchomi nam się wiersz poleceń Windows, będzie to wyglądało w ten sposób. I tutaj musimy wpisać komendę, żeby wygenerować ten certyfikat SSL. Komendę znajdziemy tutaj w tym artykule troszkę poniżej, czyli wpisz polecenie. Wystarczy, że skopiujemy sobie to całe polecenie. Kopiuj. I teraz przechodzimy do tego naszego wiersza poleceń i tutaj wklejamy po prostu tą komendę. Możemy użyć tutaj Ctrl+V, żeby wkleić. No i oczywiście musimy zmienić tylko tutaj tą domenę, dla której generujemy certyfikat. Czyli w moim przypadku będzie to nazwa.estartupy.dev, a resztę zostawiamy tak jak jest i wciskamy Enter. Tutaj program CertBot prosi nas o podanie adresu e-mail, na który będą wysyłane przypomnienia o odnowieniu certyfikatu oraz różnego rodzaju powiadomienia odnośnie bezpieczeństwa. Podajemy tutaj adres e-mail, który często sprawdzamy, żeby w razie czego przypomnieli nam o wygasającym certyfikacie SSL dla naszej strony. Ja tutaj użyję adresu subskrybuj@estartupy.gmail.com i wciskamy Enter. Tutaj jesteśmy pytani, czy zgadzamy się na warunki regulaminu. Regulamin jest dostępny pod tym adresem. Czytamy regulamin i oczywiście zgadzamy się na warunki, czyli wpisujemy Y i wciskamy Enter.
Tutaj jesteśmy z kolei pytani, czy chcemy zapisać się do newslettera. Oczywiście nie chcemy, czyli wpisujemy N i wciskamy Enter. Teraz musimy uwierzytelnić naszą domenę, czyli tworzymy plik o podanej tutaj nazwie, umieszczamy ten plik w podanej tutaj lokalizacji na naszym serwerze, a w pliku musimy podać podany tutaj ciąg znaków. Otwieramy więc program FileZilla i logujemy się do naszego konta FTP na hostingu nazwa.pl. Jesteśmy już zalogowani, teraz szukamy plików naszego WordPressa, czyli przechodzimy do folderu WordPress, rozwijamy i tutaj w tym folderze WPN pierwsza instalacja znajdują się pliki naszego WordPressa, czyli w tym folderze musimy dodać nowy katalog. Nazwę tego katalogu znajdziesz u mnie na moim blogu i pierwszy katalog, który utworzymy, musi mieć nazwę Well Known z kropką na przodzie. Możesz sobie skopiować tą nazwę tutaj z mojego bloga, czyli kopiujemy, przechodzimy do FileZilla, klikamy prawym przyciskiem myszy na folderze WPN pierwsza instalacja i wybieramy Utwórz katalog. I tutaj podajemy, czy wklejamy nazwę tego katalogu, czyli .well known i klikamy OK. W ten sposób utworzyliśmy nowy katalog w tym folderze z plikami naszego WordPressa. Możemy teraz to sobie rozwinąć. Przechodzimy do tego nowego folderu Well Known i w tym katalogu musimy utworzyć kolejny katalog. Tym razem ten nowy folder musi się nazywać Acme Challenge. Możemy sobie go tutaj skopiować. Wracamy do FileZilla. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tym katalogu Well Known i klikamy Utwórz katalog. I tutaj wklejamy nazwę Acme Challenge i klikamy OK. I w ten sposób utworzyliśmy folder Acme Challenge w folderze Well Known, czyli mamy już foldery załatwione. Teraz w tym folderze Acme Challenge musimy dodać plik. Klikamy więc prawym przyciskiem i wybieramy Utwórz nowy plik. I teraz nazwę tego pliku znajdziesz w wierszu poleceń. Przechodzimy więc do wiersza poleceń i nazwa tego pliku znajduje się tutaj. Możemy sobie ją zaznaczyć i żeby ją skopiować, musimy wcisnąć Enter. Nazwa została skopiowana, więc wracamy do FileZilla i tutaj wklejamy tą nazwę pliku i klikamy OK. Czyli plik został dodany. Teraz musimy go edytować, czyli klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, wybieramy podgląd edycja i tutaj musimy wkleić ten ciąg znaków, który też mamy podany w wierszu poleceń. Czyli wracamy do wiersza poleceń i ten ciąg znaków znajduje się tutaj, czyli zaznaczamy cały ten ciąg i wciskamy Enter, żeby go skopiować. Wracamy do FileZilla, do edycji tego naszego pliku. Klikamy prawym przyciskiem myszy, wklej i możemy wcisnąć Ctrl+S, żeby zapisać. Plik został zapisany i możemy go zamknąć. Potwierdzamy, że chcemy przesłać zmieniony plik na serwer, czyli wciskamy tak i wszystko mamy gotowe. W tej chwili możemy wrócić do wiersza poleceń i teraz możemy już kliknąć Enter, bo mamy dodany plik zgodnie z instrukcjami, z odpowiednią zawartością, czyli teraz program Certbot poszuka tego pliku na naszym serwerze i sprawdzi, czy faktycznie domena należy do nas. Wciskamy Enter i certyfikat został pomyślnie wygenerowany, a tutaj mamy podaną lokalizację na naszym dysku komputera, gdzie ten certyfikat się znajduje. Przechodzimy więc do menadżera plików, czyli przechodzimy na dysk C, szukamy folderu Certbot, następnie Live, nazwa naszej domeny i tutaj mamy nasz certyfikat oraz prywatny klucz do tego certyfikatu. I te dwa pliki będą nas interesowały. Teraz jak mamy już darmowy certyfikat SSL wygenerowany dla naszej domeny, musimy go zainstalować, korzystając z panelu administracyjnego hostingu. Przechodzimy więc do panelu klienta nazwa.pl, wybieramy naszą usługę WordPress Cloud, wybieramy serwer i logujemy się do panelu Cloud Hosting. Teraz przechodzimy do zakładki www i FTP, wybieramy zakładkę certyfikaty SSL. Tutaj powinniśmy mieć już naszą domenę i mamy tutaj dwie opcje: zamów certyfikat SSL, wgraj certyfikat SSL. Oczywiście chodzi nam tutaj o tą opcję wgraj certyfikat SSL, klikamy i tutaj mamy dwa pola, w których musimy wkleić nasz certyfikat.
Tutaj mamy klucz prywatny, który znajduje się w pliku privkey.pem oraz klucz certyfikatu, który znajduje się w pliku fullchain.pem. Zacznijmy więc od klucza certyfikatu. Przechodzimy więc do folderu z naszym certyfikatem, szukamy pliku fullchain.pem i klikamy na nim prawym przyciskiem myszy. Wybieramy opcję Otwórz za pomocą i tutaj klikamy Więcej aplikacji. I z listy wybieramy aplikację Notatnik. Możemy sobie odznaczyć tą opcję Zawsze otwieraj pliki typu PEM za pomocą tej aplikacji i klikamy OK. I to jest nasz certyfikat, czy klucz certyfikatu. Zaznaczamy całą tą zawartość tego pliku, kopiujemy ją i przechodzimy do naszego panelu Cloud Hosting. I tutaj wklejamy w polu klucz certyfikatu, wklejamy całą tą zawartość tego pliku fullchain.pem i teraz możemy przejść do tego drugiego okienka, gdzie mamy klucz prywatny. Wracamy do folderu z certyfikatem i teraz szukamy pliku privkey.pem i też klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcję Otwórz za pomocą, wybieramy Notatnik, możemy odznaczyć tą opcję, klikamy OK i to jest nasz klucz prywatny. Kopiujemy całą tą zawartość, kopiujemy ją do schowka, przechodzimy do panelu Cloud Hosting i tutaj wklejamy w pole klucz prywatny. I teraz wystarczy tylko zapisać zmiany. Klikamy Zapisz i certyfikat SSL został wgrany. Tutaj mamy datę ważności naszego certyfikatu, więc przed tą datą będziemy musieli wygenerować te nasze klucze na nowo i tutaj klikamy wtedy Zmień certyfikat SSL i wklejamy tak samo jak przed chwilką w tych dwóch polach nasz certyfikat. No i zapisujemy zmiany i przedłużamy w ten sposób nasz certyfikat o kolejne 3 miesiące. Teraz jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić, to zmiana adresu już na samym WordPressie. Wszystkie dane do logowania się do tego WordPressa zostały wysłane na nasz adres e-mail, więc przechodzimy do tej wiadomości. To jest taką wiadomość powinniśmy otrzymać po zarejestrowaniu konta hostingowego. To jest właśnie ta domyślna instalacja WordPressa. Mamy tutaj podany link do panelu administracyjnego WordPressa, login i hasło, więc otwieramy naszego WordPressa, wpisujemy dane do logowania się. Ja już tutaj mam je wypełnione, to są te dane tutaj. I klikamy Zaloguj się. I teraz po zalogowaniu się tutaj musimy przejść do zakładki Ustawienia ogólne i tutaj mamy adresy, które musimy zmienić. W tej chwili mamy podany ten stary adres, czyli z tą ścieżką do folderu, natomiast musimy go zmienić na naszą domenę, czyli u mnie to będzie subdomena. I to samo robimy z tym drugim adresem pod spodem. Te nazwy muszą być dokładnie takie same. Ja sobie to skopiuję. Wklejamy. Czyli te nazwy muszą być takie same. Zostawiamy HTTPS, bo mamy już wygenerowany certyfikat SSL. No i zapisujemy te zmiany. Na samym dole mamy tutaj zapisz zmiany, zapisujemy, no i zostaniemy wylogowani, więc będziemy musieli zalogować się ponownie, ale jeżeli spojrzymy tutaj na adres naszej strony, to w tym momencie koło nazwy naszej domeny jest zamknięta kłódka, więc to oznacza, że nasz certyfikat działa, no i połączenie z naszą stroną internetową jest szyfrowane, więc udało nam się zainstalować darmowy certyfikat SSL. Teraz przejdźmy do tego drugiego przykładu, czyli jak zainstalować WordPressa na domenie zarejestrowanej w nazwa.pl. Ja na razie takiej domeny w nazwa.pl nie mam, więc zaczniemy od zarejestrowania jakiejś domeny. Czyli zaczynamy od wyszukania jakiejś nazwy domeny. Załóżmy e-startupy. Klikamy wyszukaj domenę. No i domena z końcówką .pl jest już zajęta, ale mamy z końcówką .eu, więc dodajemy do koszyka. Przechodzimy do kasy. Ja sobie zarejestruję ją tylko na 1 rok. Mamy tutaj promocję, więc zapłacę tylko 5 zł. Pamiętaj, żeby wpisać tutaj kod rabatowy, który znajdziesz w opisie poniżej tego filmu. Po wpisaniu kodu rabatowego klikamy użyj kodu. Zaznaczamy, że zgadzamy się na warunki regulaminu i potwierdzamy zamówienie. No i teraz musimy opłacić tą domenę.
Zaznaczamy, że chcemy tylko opłacić domenę. Jeżeli chcesz, możesz od razu zapłacić także za hosting. Ja na razie za hosting nie będę płacił, płacę tylko za domenę. Przechodzimy poniżej, wybieramy sobie rodzaj płatności. Załóżmy, że wybieram sobie Blik. Wpisujemy tutaj sobie kod. Wykonaj. Potwierdzamy płatność na telefonie. No i mamy opłaconą domenę. Teraz jak widzisz, pojawiła nam się nowa pozycja tutaj w zakładce Moje usługi. Mamy teraz dodatkowo domeny. Przechodzimy sobie do tej zakładki i tutaj mamy listę naszych domen zarejestrowanych w nazwa.pl. Domeny zarejestrowane w nazwa.pl mają już wliczone jakby w koszt tej domeny usługę DNS Anycast. Czyli nie musimy dokupować tutaj tego DNS Anycast, jeżeli zamawiamy domenę w nazwa.pl. Natomiast jeżeli chcemy przenieść domenę od jakiegoś innego rejestratora, to znaczy przekierować domenę od innego rejestratora domen na nazwa.pl, to będziemy musieli tutaj wykupić tą usługę DNS Anycast. I teraz jeżeli mamy domenę wykupioną w nazwa.pl, musimy ją przekierować na nasz hosting, czyli na usługę WordPress Cloud, więc musimy przejść teraz tutaj do konfiguracji i tutaj wchodzimy w opcję przekierowanie na usługę w nazwa.pl i wybieramy usługa w Twoim panelu klienta. Wybieramy tutaj tą opcję i szukamy naszego serwera. To jest właśnie nasz serwer, czyli ta usługa WordPress Cloud. Wybieramy serwer, zjeżdżamy na sam dół i zapisujemy, czyli klikamy zmień. OK, i w tej chwili nasza domena estartupy.eu zarejestrowana w nazwa.pl wskazuje na serwer, czy kieruje na serwer, czyli na naszą usługę WordPress Cloud. Jeżeli domena znajduje się w tym samym panelu klienta, czyli mamy usługę WordPress Cloud i domenę w tym samym panelu klienta, to w tej chwili po przekierowaniu domeny na ten serwer, na tym serwerze ona zostanie automatycznie dodana. Więc teraz jeżeli przejdziemy sobie do naszej usługi WordPress Cloud, czyli przechodzimy do naszego serwera, logujemy się do panelu Cloud Hosting i teraz jeżeli przejdziemy sobie do zakładki domeny, to powinniśmy widzieć już naszą nową domenę tutaj. I jak widzisz, mamy tutaj tą naszą nową domenę, czyli ona została automatycznie dodana, bo przekierowaliśmy ją na ten serwer. Tyle, że ona wskazuje w tej chwili na katalog główny, czyli tak naprawdę donikąd, więc po otwarciu tej domeny nic nie zobaczymy. W tym momencie musimy sobie zainstalować WordPressa i przekierować tą domenę na tą instalację WordPressa. Czyli przechodzimy do zakładki www i FTP, przechodzimy tutaj do zakładki WordPress. Tutaj sobie wybieramy, jaki rodzaj instalacji WordPressa chcemy. No jeżeli wybierzemy sobie stronę www, to jest to WordPress z podstawowymi jakimiś tam wtyczkami. Jeżeli wybierzemy sobie sklep, to będzie to WordPress z zainstalowaną już wtyczką WooCommerce na przykład. No weźmy, że chcemy zwykłą stronę www. Tutaj podajemy nazwę folderu dla plików WordPressa. No weźmy, niech będzie to wp1 i poniżej podajemy adres e-mail administratora tej instalacji WordPressa i klikamy zapisz. I teraz musimy chwilę poczekać, aż nasz WordPress zostanie zainstalowany. No tutaj pokazał nam się błąd, że nie udało się zainstalować aplikacji WordPress. To dlatego, że wcześniej już instalowałem WordPressa i też podałem dokładnie taką samą nazwę folderu, czyli wp1. OK, aplikacja WordPress została zainstalowana, czyli mamy już zainstalowanego WordPressa i teraz musimy przekierować domenę, żeby wskazywała na tą instalację WordPressa. Czyli wracamy do zakładki domeny, szukamy naszej domeny estartupy.eu, klikamy ją i tutaj musimy zmienić katalog na stronę www. Klikamy tutaj ten folder, przechodzimy WordPress i tutaj znajduje się ten folder wp2, czyli ta instalacja, którą przed chwilką wykonaliśmy. Wybieramy ten folder i klikamy wybierz i zapisujemy zmiany. No i to tyle. Nasza domena estartupy.eu wskazuje na tą instalację WordPressa wp2.
Czyli jeżeli wpiszemy sobie w wyszukiwarce e-startupy.eu, to już teraz trafimy na tą instalację WordPressa. Teraz jak się zalogować do tego WordPressa? Dane do logowania do WordPressa są wysyłane na podany przy instalacji adres e-mail. Czyli przechodzimy do skrzynki odbiorczej e-mail. To jest skrzynka subskrybuj e-startupy@gmail.com, czyli ten adres, który podałem przy instalacji WordPressa i dostaliśmy tutaj potwierdzenie instalacji WordPress. I tutaj mamy podany link do naszego WordPressa, czyli jest to adres taki jakby roboczy, bez jeszcze podłączonej domeny. I tutaj mamy login, hasło administratora. I teraz musimy użyć tego linku, bo pamiętajmy, że ten WordPress, który jest teraz zainstalowany pod tym adresem, on w tym momencie ma ustawiony adres właśnie ten, który tutaj widzimy, a nie adres e-startupy.eu, który przed chwilką jakby skonfigurowaliśmy. Dlatego musimy zalogować się za pomocą tego adresu i zmienić adres w ustawieniach WordPressa na e-startupy.eu. Czyli klikamy link, przenosi nas do formularza logowania. I teraz kopiujemy sobie tutaj login, wklejamy hasło, kopiuj, wklej, zaloguj się. I teraz przechodzimy do ustawienia ogólne i tutaj musimy zmienić adres ten roboczy na tą domenę, którą przekierowaliśmy na tą instalację WordPressa. Czyli tutaj wpisujemy e-startupy.eu. I tutaj to samo. W ten sposób. No i na samym dole zapisujemy. Tylko zanim zapiszemy, pamiętaj, że w tym momencie zostawiamy tutaj HTTPS, ale nie mamy do tej domeny jeszcze podpiętego darmowego certyfikatu SSL. Dlatego po zapisaniu zmian zobaczymy błąd, bo tutaj mamy HTTPS, a domena nie ma certyfikatu, więc będzie problem. Więc po zapisaniu zmian trzeba będzie po prostu wygenerować certyfikat SSL i dodać do tej domeny i wtedy już powinno wszystko działać. Zapisujemy zmiany i zaraz zobaczysz, połączenie nie jest prywatne. To dlatego, że właśnie na razie nie mamy wygenerowanego certyfikatu SSL dla tej domeny. Więc robimy to dokładnie tak samo jak pokazywałem wcześniej, czyli zakładka www i FTP, certyfikaty SSL i tutaj dla domeny e-startupy.eu musimy wgrać certyfikat SSL. Albo zamówić certyfikat SSL w nazwa.pl. Jest to pokazane krok po kroku troszkę wcześniej w tym filmie, także nie powinno być z tym problemu. No i teraz, kiedy mamy już WordPressa pod adresem e-startupy.eu, no to oczywiście chcemy też mieć adres e-mail w tej samej domenie, czyli musimy utworzyć konto e-mail, więc przechodzimy do zakładki poczta, wykaz kont e-mail. I strona wykaz kont e-mail powinna wyglądać w ten sposób, czyli mamy tutaj nazwę serwera jako jedną domenę i domenę wykupioną w nazwa.pl jako tą drugą domenę i tutaj mamy dwie osobne jakby tabelki, gdzie będą pokazywały się konta e-mail w danej domenie. Ja wcześniej nie miałem tej drugiej części, pomimo tego, że miałem już wykupioną domenę e-startupy.eu, no to ona mi się tutaj nie pokazywała, przez co nie mogłem stworzyć konta e-mail w mojej domenie. Mogłem tylko stworzyć konto e-mail z końcówką nazwy serwera, czyli tam biuro, małpa, serwer, coś tam. Był to oczywiście błąd po stronie nazwa.pl, a konkretnie tutaj po stronie tego panelu hostingu. Problem wynikał z tego, że jak przejdziemy sobie tutaj do zakładki domeny, to wcześniej, jak widzisz tutaj ta strona też wygląda już teraz troszkę inaczej, bo wcześniej po zarejestrowaniu tej domeny e-startupy.eu, ona wskoczyła mi tutaj automatycznie pod jakby tą domenę, czyli ona jakby pojawiła się jako subdomena. Czyli była w tej tabelce, tuż nad tą subdomeną nazwa e-startupy.dev miałem tą e-startupy.eu, więc jakby panel tutaj hostingu traktował ją jako subdomenę domeny głównej, a domena główna to jest ta. Więc jak to naprawić? Wystarczy po prostu usunąć tą domenę, czyli zaznaczamy sobie domenę i klikamy usuń i dodajemy ją jeszcze raz. Ja sobie ją po dodaniu tej domeny jeszcze raz tutaj w panelu pojawiła się jako osobna domena główna i wtedy już nie ma problemu z dodaniem konta e-mail.
Czyli jeszcze raz, jeżeli po zarejestrowaniu domeny w nazwa.pl ta domena pojawi się tutaj jakby w tej tabelce, pod tą nazwą serwera, to wtedy musimy ją zaznaczyć, klikamy usuń i przechodzimy do zakładki domeny, dodaj domenę. Tutaj wpisujemy nazwę zarejestrowanej domeny w nazwa.pl, czyli estartupy.eu. Upewniamy się, że mamy zaznaczoną obsługę poczty. Tutaj wybieramy sobie przy okazji ten folder z zainstalowanym WordPressem. Wybierz, zapisz i wtedy ta domena powinna pojawić się jakby osobno, czyli mamy tutaj pojawia nam się kolejna tabelka, tak jak tutaj, i mamy domenę główną już estartupy.eu. No i w tym momencie nie będzie już problemu z dodaniem konta e-mail, czyli przechodzimy do poczta, dodaj konto e-mail. I teraz powinniśmy mieć możliwość tutaj wyboru tej domeny, czyli wybieramy sobie estartupy.eu. No i tutaj możemy sobie wpisać na przykład kontakt, podajemy jakieś hasło, musimy je powtórzyć oczywiście, możemy dodać jakiś opis dla tego konta i ustalamy powierzchnię, jaką chcemy przeznaczyć na tą skrzynkę pocztową, czyli kontakt estartupy.eu. Możemy mieć kilka skrzynek, no i tutaj sobie decydujemy, jak rozkładamy tą dostępną powierzchnię pod e-mail pomiędzy tymi skrzynkami. Zauważ, że mamy tutaj 46 GB pojemność, pomimo tego, że ten cloud hosting, który wybraliśmy, czyli ten cloud hosting start, ma pojemność 100 GB, to tutaj mamy 46, to dlatego, że tylko połowa tej powierzchni hostingu może być przeznaczona na skrzynki pocztowe. Druga połowa jest przeznaczona na strony internetowe. No i dalej możemy tutaj sobie ustawić jakieś przekierowanie poczty, na przykład na jakiś tam adres Gmail, załóżmy, jeżeli chcemy. No i możemy też ustawić jakiś autoresponder, czyli jeżeli jedziemy na przykład na wakacje, to możemy sobie ustawić tutaj taką automatyczną odpowiedź, że przepraszamy, ale chwilowo nas nie ma, czy coś w tym stylu. No i na koniec zapisujemy, tworzymy konto pocztowe. Konto pocztowe kontakt estartupy.eu zostało utworzone. Teraz ono tutaj jest pokazane właśnie w tej tabelce poniżej. Czyli tutaj będziemy mieli cały wykaz naszych kont e-mail. Teraz, żeby zalogować się do takiego konta e-mail, przechodzimy na stronę nazwa.pl i mamy tutaj poczta. Klikamy sobie poczta. Tu podajemy adres e-mail, kontakt estartupy.eu. No i oczywiście hasło do tego konta i klikamy zaloguj się. I tak wygląda nasza skrzynka pocztowa. Możemy ją obsługiwać właśnie tutaj z poziomu przeglądarki internetowej, ale oczywiście możemy ją też podłączyć pod takie programy pocztowe jak Outlook, czy dodać sobie to konto e-mail do naszego telefonu komórkowego. Instrukcję, jak to zrobić, znajdziesz na stronie tutaj nazwa.pl. Możemy sobie cofnąć. Na samym dole mamy Centrum Pomocy. Szukaj w Centrum Pomocy i tutaj mamy poczta e-mail. I tutaj znajdziesz instrukcję, jak takie konto e-mail dodać na przykład do Mac OS Mail czy Microsoft Outlook albo na przykład do Gmaila. Także wszystkie te najpopularniejsze programy pocztowe mamy tutaj wyszczególnione i możemy sobie na przykład skonfigurować Windows 10 właśnie, żeby dodać tam nasze konto pocztowe w nazwa.pl. No i obsługiwać je bezpośrednio z takiego programu, zamiast logować się za każdym razem do poczty tutaj przez przeglądarkę internetową. No to teraz pora na zrobienie jakichś testów, żeby zobaczyć, jak nasz hosting na nazwa.pl wypada w testach prędkości stron od Google'a i GTmetrix. Do testów wykorzystamy tą instalację WordPressa na domenie estartupy.eu. Oczywiście w międzyczasie wgrałem dla tej domeny certyfikat SSL i zainstalowałem jakąś stronę demo, żeby testy były bardziej realistyczne. Ale strona nie ma żadnych wtyczek do cache'owania, więc te czasy osiągnięte w testach mogą być jeszcze trochę poprawione. No to lecimy. To jest strona internetowa demo postawiona na motywie Kadence. Jest to instalacja WordPressa na domenie estartupy.eu, czyli na domenie, którą wykupiłem w nazwa.pl. No to teraz zacznijmy od może GTmetrix, czyli przechodzimy sobie tutaj na stronę GTmetrix. Ja już wcześniej tutaj uruchomiłem jeden test. Jak widzisz, całkiem fajnie to wyszło, ale zróbmy to jeszcze raz. Ten test był robiony dzień wcześniej o godzinie 9:49 po południu, to znaczy wieczorem.
No teraz jest godzina 6:10 rano, następny dzień, więc zobaczmy jak to teraz wypadnie. Czyli klikamy retest. Test jest robiony ze serwera w Londynie, także no będzie na pewno w Polsce te czasy będą troszeczkę mniejsze. No i mamy test skończony. No i tutaj mamy Web Vitals, czyli te najważniejsze jakby wyznaczniki czy parametry, które Google bierze pod uwagę. No wszystko mamy na zielono. Strona ładuje się mniej więcej w 1,2 sekundy. Całkiem fajne mamy tutaj wyniki. Pamiętajmy, że test jest robiony z serwera w Londynie, więc te czasy będą troszeczkę niższe. Ważne jest tutaj to TTFB, czyli Time to First Byte. Czyli to jest jakby jak szybko serwer odpowiada. 259 milisekund to jest całkiem dobry czas. Czasami zdarza się, że serwery odpowiadają nawet po połowie sekundy, więc to już jest troszkę za dużo. No oczywiście tutaj są jakieś tam rzeczy, które moglibyśmy poprawić, ale to na przykład wtyczka do cache'owania powinna tutaj nam to rozwiązać. Ja tutaj na tej stronie nie mam żadnej wtyczki do cache'owania, więc no tu jest jeszcze potencjał, żeby tą stronę troszkę przyspieszyć. Teraz weźmy sobie Page Speed Insight, czyli narzędzie do sprawdzania prędkości czy tam jakości strony od samego Google'a. No tutaj też już wcześniej uruchamiałem ten test, wypadł całkiem nieźle, no ale uruchomimy go jeszcze raz, czyli podajemy adres naszej strony i klikamy Analyze. OK, test się zakończył, teraz mamy tutaj wyniki 89 na komórce, to jest całkiem fajny wynik, jak widzisz tutaj jest legenda. No i widzimy tutaj, że 89 to jest akurat na krawędzi tej środkowej, jakby tego żółtego. No o jeden więcej jakbyśmy mieli tutaj, to wskoczylibyśmy na zielono. Tutaj w tym przedziale, jeżeli jesteśmy z naszą stroną, to spokojnie strona nie będzie obrywała od Google'a. Google będzie lubiał naszą stronę. Także to jest naprawdę dobry wynik. Oczywiście dla desktop zawsze jest wyższy, więc tutaj mamy 98 aż, więc wszystko na zielono. Czasy bardzo naprawdę tutaj niskie są. No ale sprawdźmy teraz komórkę, bo ta mobilna wersja strony jest dosyć ważna teraz. Tutaj możemy sobie rozwinąć Expand View i tu mamy opisane, co poszczególne czasy oznaczają. No ten First Contentful Paint mógłby być troszkę niższy, tak samo jak ten Largest Contentful Paint. No te czasy są połączone, oczywiście tutaj jakby strona się zaczyna ładować pokazywać po 2 sekundach, prawie 3. Oczywiście moglibyśmy to troszkę przyspieszyć. Jak już wspominałem, na tej stronie nie mam zainstalowanej żadnej wtyczki do przyspieszania stron, czyli do cache'owania, dlatego tutaj na pewno jeszcze można te czasy zredukować. No tutaj mamy podane, co ewentualnie moglibyśmy tu poprawić. Tutaj mamy wyświetlaj obrazy w formatach nowej generacji, czyli moglibyśmy zamienić te wszystkie obrazy tutaj na format WebP. Tutaj mamy podane na przykład potencjalne oszczędności, czyli moglibyśmy na przykład z 78 KB zmienić na 54 KB, no i tak dalej. Więc zmniejszając rozmiar strony, zmniejszamy oczywiście też czas ładowania się tej strony. Więc na pewno tutaj można to jeszcze poprawić. Wyeliminuj zasoby blokujące renderowanie, no to te rzeczy tutaj załatwia nam wtyczka do cache'owania, no i tak dalej. Generalnie hosting bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi tutaj o Page Speed Insights. I tutaj mamy kolejne narzędzie, to już troszeczkę inne. Tutaj trzeba się zarejestrować, żeby z niego skorzystać i tam jakby uwierzytelnić naszą domenę. Ale jest to fajne narzędzie, gdzie możemy uruchomić test i jakby zasymulować wejście iluś tam osób na naszą stronę naraz. Ja już tutaj wszystko przygotowałem pod tą moją domenę, czyli ona jest już uwierzytelniona. I teraz wystarczy tylko stworzyć i uruchomić test. Czyli klikamy tutaj Create Your First Test. No i tutaj mamy ustawienia, czyli nie wiem, możemy sobie wpiszemy sobie tutaj nazwę, to jest tylko dla nas, test obciążenia startupy EU. Tutaj wybieramy sobie rodzaj testu. Mamy tutaj 3 opcje. Pierwsza z nich, Clients per Test, to jest ilość klientów, możemy sobie ustalić. No i tutaj na czas jakby tego testu, czyli w ciągu 1 minuty
wysyłamy 250 osób jakby na naszą stronę i wtedy widzimy, jak ten serwer się zachowuje, jak odpowiada. Dalej mamy clients per second. No to tutaj ustawiamy sobie na przykład te 250 klientów i co sekundę wchodzi nam 250 osób na stronę. No to już jest dosyć takie mocne obciążenie. No i tutaj mamy maintain client load, czyli ustalamy od 0 do 250 klientów w ciągu 1 minuty będą tam wchodzić na stronę. No ja tutaj ustawię sobie na razie tylko clients per test. No weźmy sobie tutaj na przykład połowę, te 250 to już jest dla takich większych stron. Ja tutaj zakładam na przykład jakiś mniejszy blok, to niech będzie na przykład tam około 100 osób na minutę. Tutaj musimy ustawić sobie HTTPS, bo mamy certyfikat, więc tutaj możemy sobie wybrać HTTPS, adres naszej strony, no i możemy uruchomić test. Klikamy Run Test i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tu zawsze na samym początku jest troszkę większy czas. Pierwszy pik to jest zawsze troszkę wyższy, no i później jak już utrzymujemy tych klientów tutaj na stronie, to ten czas powinien być mniej więcej stabilny. I tu widzimy ta zielona kreska, to jest ilość klientów, czyli od 2 do 3 przez cały test, czyli tutaj osoby wchodzą, tam cały czas jest jakby ruch na naszej stronie, a ta niebieska kreska to jest, ten niebieski wykres to jest obciążenie, to znaczy czas odpowiedzi naszego serwera, średni czas odpowiedzi. OK, no i mamy tutaj średni czas odpowiedzi naszego serwera, to jest 425 milisekund, to jest całkiem fajny wynik. Tutaj ten pierwszy strzał taki do góry też nie był zbyt wysoki, 800 milisekund, także całkiem fajnie to wygląda. Jak widać, hosting nazwa.pl w testach wypada całkiem nieźle. Czasy ładowania strony są bardzo dobre, ale ciekawe jak to się ma w porównaniu z innymi hostingami, prawda? Spokojnie, już nad tym pracuję. Właśnie w tej chwili testuję kilka różnych hostingów, w tym nazwa.pl i stąd właśnie ten dzisiejszy film, bo nagrałem go przy okazji przygotowań do tego rankingu. Dokładny opis testów i ich wyniki pojawią się na moim blogu pod adresem estartupy.pl/hosting oraz wrzucę pewnie film pokazujący przebieg testów oraz dokładny opis tego, co było testowane i jak było to robione. Ale wracając do tematu dzisiejszego filmu, to nazwa.pl jest na pewno jednym z lepszych hostingów na polskim rynku. A jeśli chodzi o duże pojemności dysków, to chyba wygrywa. Czy jest najlepszy? Ja uważam, że najlepszy hosting nie istnieje. Bo najlepszy hosting to pojęcie względne. Dla każdego z nas będzie oznaczało coś innego, bo każdy z nas ma inne potrzeby. Dlatego nie staram się tutaj znaleźć najlepszego hostingu, tylko próbuję dostarczyć informacje, które mam nadzieję ułatwią Ci dokonanie właściwego wyboru. Mam nadzieję, że informacje te Ci się przydały. Jeśli tak, to będę wdzięczny za lajka oraz przypominam o subskrypcji kanału i tym dzwoneczku obok, jeśli chcesz wiedzieć o kolejnych filmach na tym kanale. A teraz dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!